Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się instalacją kart NVIDIA na chipsecie Kepler na systemie Mac OS Sequoia. Być może za rok spotkamy się znowu i na nowym systemie jeszcze raz będziemy drążyć ten temat. W każdym razie dzisiejszy odcinek jest położony nacisk tutaj na karty NVIDIA Quadro, ale oczywiście odnosi się do wszystkich kart NVIDIA, jakie tu widzicie na zestawieniu. Natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać właśnie konkretnie NVIDIA Quadro. Tutaj mamy kilka kart, które dla Was przygotowałem. Są to karty dość stare, około 10-12-letnie. Jak widzicie, no cóż, można tutaj już muzeum zakładać tych kart NVIDIA. Quadro głównie były stosowane te karty do modelowania aplikacji typu CAD. Ze względu na ograniczoną ilość tutaj rdzeni CUDA nie były to karty, które były wykorzystywane w grach. No na dzisiaj po prostu wspomaganie tutaj jest niewielkie, jeżeli chodzi o jakieś takie programy graficzne. Natomiast nas interesuje głównie możliwości wyświetlania obrazu. I ta karta nadaje się tego doskonale. Dlaczego Quadro? Tutaj jest karta NVIDIA Quadro 410, 512 GB, jedna z takich, no powiedzmy sobie, najprostszych. Tu z kolei mamy kartę NVIDIA Quadro 420. Karty te mają ciekawą właściwość, mianowicie port DisplayPort zawsze obsługuje tutaj rozdzielczość 4K, co w tańszych kartach, znaczy przecież Kepler, no nie jest jednoznaczne. Natomiast tutaj, że macie wyjście właśnie DisplayPort, to 4K jest gwarantowane, bez żadnych tutaj udziwnień. Jest to druga karta tutaj, którą Wam prezentuję. I z kolei NVIDIA Quadro K2000. To już jest ta karta, no widzicie, kilka razy bardziej wydajna od tych dwóch pozostałych. Karta ta ma aż dwa wyjścia DisplayPort, czyli dwa monitory 4K można podłączyć, jedno DVI-D. I tą kartę właśnie polecam szczególnie tych zestawów takich desktopowych. Trzy monitory możecie tutaj podłączyć bez problemu. I teraz tak, jak będziemy testować czy instalować? Zainstalujemy te sterowniki na przykładzie właśnie tej karty NVIDIA Quadro Kepler 2000 i potem będziemy wymieniać tą kartę na inne karty i pokażę Wam, iż wystarczy raz zainstalować sterowniki. One są uniwersalne do wszystkich rodzajów kart właśnie na chipsecie Kepler. I teraz tutaj przygotowałem taki zestaw testowy właśnie pod kątem tego wideo. Płyta główna, gdzie można tutaj dowolnie te karty wymieniać. Na początek zainstalujemy sobie właśnie kartę K2000 i na jej przykładzie pokażę Wam, jak te sterowniki tutaj się instaluje i potem zainstalujemy sobie jeszcze inne dodatkowe karty. Także tutaj oczywiście konfiguracja nie ma tutaj znaczenia. Tutaj jest akurat procesor 14 generacji, ale nie ma to znaczenia, ponieważ sterowniki, sposób instalacji sterowników odnosi się do wszystkich w zasadzie sprzętów, wszystkich generacji. Także to jest stara płyta czy nowa, instaluje się dokładnie tak samo. No i teraz zapuszczamy naszą pierwszą kartę Kepler 2000 Quadro. Już na systemie Mac OS Sequoia, najnowsza wersja 15.3.1 i zobaczcie, iż tutaj karta graficzna jest rozpoznawana jako display 8 MB, czyli w zasadzie w ogóle nie jest rozpoznawalna. Całość chodzi bardzo wolno. Tutaj zobaczcie, iż tutaj nie ma żadnego wspomagania.
ledwo można tutaj coś robić, no ale sterowniki zainstalujemy spokojnie. I tak, podstawowe programy, które będziemy używać do instalacji tych sterowników, to jest OpenCore Legacy Patcher 2.2 oraz OpenCore Configurator. I teraz wszystkie linki do tych programów będą do ściągnięcia na moim serwerze. Teraz odpalamy program OpenCore Configurator. Tutaj przypominam, iż wersja OpenCore Configuratora musi być zgodna z wersją bootloadera. Tutaj bootloader jest 1.0.3, mamy 1.0.2, to jest w zasadzie najnowsza wersja tego OpenCore konfiguratora. I teraz na początek montujemy partycję EFI dysku systemowego, czyli tutaj jest dysk systemowy Adata Legend 900, montujemy go. Wpisujemy hasło i pojawia się partycja EFI. I teraz tak, u mnie od razu tutaj otwarł się plik config.plist. Jeżeli u Was by się to nie otwarło automatycznie, to wchodzicie do partycji EFI i tutaj w katalogu OC macie ten plik config.plist i on będzie właśnie edytowany. I teraz tutaj Wam przygotowałem taką ściągę, co należy zrobić w tym pliku. No tutaj bardzo wolno to działa, jak widzicie. Czyli tak, pierwsza rzecz to należy wyłączyć SIP. SIP włączamy wchodząc do zakładki NVRAM. Tutaj w tym trzeciej zakładce i tu mamy CSR Active Config. I normalnie jak SIP jest włączony, to tu są wszystkie zera. Natomiast aby wyłączyć SIP-a musimy wpisać 0308 000. Tak więc tą wartość musicie tutaj sobie wpisać. Drugim parametrem jest z kolei w zakładce MIST Security. Tutaj parametr Secure Boot Model musi być wyłączony. On musi być tutaj wyłączony, zresztą na Sequoia on zwykle jest wyłączony, ale o tym również pamiętajcie. No i trzecia rzecz to jest wyłączenie AMFI. Tutaj stosujemy taki sterownik, mianowicie ten sterownik również będzie do ściągnięcia na moim serwerze. Sterownik to jest AmfiPassKext. I teraz najpierw musimy ten sterownik wrzucić do katalogu sterowników. Tutaj właśnie w partycji EFI. Wchodzimy do EFI, do katalogu OC, no i tu jest katalog Kext i właśnie do tego katalogu wrzucamy ten sterownik AmfiPassKext. O, jest już. I teraz tutaj musimy w zakładce kernel go jakby dopisać. Czyli po prostu przeciągamy z tego katalogu ten sterownik, przeciągamy sobie tutaj. On mi się tutaj na pierwsze miejsce po prostu umiejscowił. Ja go sobie ściągnę trochę niżej. Tu i widzicie, on jest już aktywny, enabled, czyli teraz wystarczy tylko zapisać te ustawienia. Zapisujemy tutaj przez save. I w ten sposób mamy system już przygotowany do właściwej instalacji sterowników NVIDIA.
Teraz restartujemy system. Po restarcie oczywiście trzeba zresetować NVRAM. I zobaczcie tutaj jeszcze po restarcie. Tutaj jest taka opcja właśnie, powinna być u Was Clean NVRAM albo Reset NVRAM. I to jest właśnie opcja czyszczenie NVRAM-u. Musicie na to wejść. Najlepiej potem jeszcze zrestartować raz albo dwa. I wtedy ten NVRAM jest wyczyszczony. Nowa wartość jest wprowadzona i możemy działać. Teraz przystępujemy już do właściwej instalacji sterowników. Tutaj wykorzystujemy program Open Core Legacy Patcher wersja 2.2. Klikamy na niego. On coś może sobie jeszcze doinstalować tutaj. Także jeżeli będzie chciał doinstalować, to nie trzeba mu przeszkadzać. I tu uwaga, jeszcze ważna rzecz, musimy mieć połączenie z siecią przy tej wersji programu. Musi być dostęp do internetu. I tutaj mamy już takie menu. I teraz wchodzimy w zakładkę Post Install Root Patch. I są dostępne patche dla naszego systemu NVIDIA Kepler. I teraz klikamy na Start Root Patching. Tutaj jest ta cała instalacja, także trochę to potrwa. I teraz możemy zresetować system. Jeżeli by się Wam pojawił jakiś komunikat odnośnie tam dostępu do plików systemowych, to trzeba tylko potwierdzić OK. Tutaj klikamy na Reboot. I potem już wychodzimy z tego systemu, robimy restart. Tak, czy jesteśmy znowu po restarcie systemu. Jeszcze raz wchodzimy do systemu. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego. I jesteśmy już po restarcie systemu. Zobaczcie, jest NVIDIA Quadro 2 GB. No teraz to całość chodzi bardzo płynnie. Widać, że jest wspomaganie na 100%. Tu jeszcze można sobie w raporcie systemowym zobaczyć Graphics Display NVIDIA Quadro 2000, rozdzielczość 1920 na 1200, 2 GB VRAM-u. Czyli instalację Quadro K2000 mamy za sobą. Teraz na tych samych sterownikach zainstalujemy do komputera kartę K420 z 1 GB pamięci VRAM.
zobaczymy jak to pójdzie na tym sprzęcie tutaj. Okay. I teraz już odpalamy kartę K420. Jeszcze raz zapuszczamy OpenCore Legacy Patcher. I teraz klikamy na Reboot, restartujemy system. Jesteśmy już po restarcie systemu. Zobaczcie, Nvidia Quadro 420, 1 GB VRAM-u. W raporcie systemowym jeszcze możemy zobaczyć Nvidia Quadro K420. Czyli tutaj wszystko działa, oczywiście wspomaganie jak najbardziej. I teraz ostatnia tutaj z prezentowanych kart Nvidia Quadro 410, 512 MB VRAM-u. Instalujemy tą kartę. Czyli odpalamy teraz trzecią kartę naszą. Quadro 410. I tutaj zobaczcie, jest display 3 MB, wykrywa tylko 3 MB pamięci. Jeszcze raz odpalamy program OpenCore Legacy Patcher. I teraz restartujemy komputer jak zwykle. I zobaczcie teraz Nvidia Quadro 410 511 MB jest już zainstalowana. Tutaj wszystko działa. W raporcie systemowym możemy jeszcze zobaczyć, jest widoczne jak najbardziej. Wspomaganie działa. I jeszcze dogrywka, ponieważ zapomniałem o jednej karcie, mianowicie karta Nvidia NVS 510. Wbrew pozorom nie jest to karta Quadro, chociaż tak bywa w niektórych ofertach handlowych nazywana. I tutaj zobaczcie, bardzo ciekawa właściwość tej karty, iż można podłączyć 4 monitory. Tu są wyjścia mini DisplayPort, takie małe. Każdy oczywiście o rozdzielczości max 4K. I co ciekawe, karta ta występuje również w wersji low profile. Jest to w zasadzie jedyna karta na rynku, gdzie w komputerach desktopowych, gdzie ten śledź low profile jest bardzo mały, mniejszy w każdym razie, daje się podłączyć aż 4 monitory. Tutaj przez ten mini DisplayPort oczywiście możemy używać przejściówek, to jest na DVI, na HDMI czy w ogóle na standardowy DisplayPort, także z tym nie ma problemu. Bardzo fajna karta i bardzo ją polecam, mimo iż nie jest to Quadro. Display 22 MB, czyli nie jest wykrywana. Całość działa bardzo wolno i zapuszczamy OpenCore Patcher. I teraz można zrestartować nasz komputer. Tutaj jak wyjdzie coś takiego, klikamy OK. System Extension Update, klikamy OK.
i reboot. Przyspieszenie, akceleracja działa w porządku. Jeszcze możemy sobie tutaj sprawdzić w raporcie systemowym, jak to jest. Tutaj pod Graphics zobaczcie Nvidia NVS 510, 2 GB pamięci. No i cóż, kończymy już na tym ten odcinek. Tak więc wszystkie te karty zainstalowały się bez problemów, jak widzicie. Możecie korzystać z tych albo innych kart. Bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o takie właśnie starsze komputery. No cóż, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.